Opracowanie treści filmiku popularno-naukowego udostępnianego w sieci przypomina trochę ułożenie jednodaniowego menu dla kilkuset tysięcy odbiorców. Czy możliwe jest przygotowanie jednego posiłku, który zadowoli tak różne gusta? Zapraszam Was do kolejnego odcinka z cyklu Nakręcona Nauka. Dowiecie się dzisiaj, jak sprecyzować grono odbiorców Waszych filmów, dostosować narrację do odbiorców Waszych filmów, poszerzać to grono lub zaakceptować fakt, że Wasze filmy to raczej szparagi niż filmowe kremówki i to też jest ok, bo nikt nie powiedział, że wszyscy muszą spijać słowa z Waszych ust. Zapraszam. Dostosowanie narracji do swojego odbiorcy to jest nietrywialne zadanie. Kiedy opowiadam dzieciom o budowie jelita cienkiego, to korzystam z metafor ze świata dziecięcego. Używam prostego słownictwa, staram się unikać naukowej nomenklatury. Jelito cienkie ma fascynującą budowę. Jest to bardzo długa rura, która ma aż 6 metrów długości. Jest zwinięta jak kłębek wełny i dzięki temu mieści się w środku naszego brzuszka. W środku jelito cienkie ma bardzo ciekawą budowę. Na całej długości pokryte jest takimi włoskami, które nazywamy kosmkami jelitowymi. U osób chorych na celiakię te kosmki są krótkie, bo są uszkodzone. Ten przekaz doskonale trafia do dzieci, bo dla nich ważne jest ogólne zarysowanie zagadnienia, a także użycie rekwizytów. Czy ten sam przekaz trafi do eksperta? Być może go rozbawi, na pewno zaskoczy, ale nie będzie miał dla niego większej wartości. Ekspertowi należałoby powiedzieć tak. Wykorzystując znajomość struktury wewnętrznej kosmków jelitowych oraz sposobu transdukcji sygnału hormonalnego wzdłuż błony komórkowej, poszukujemy nowych ścieżek w leczeniu celiakii. W rozmowie z ekspertem przechodzimy do sedna oraz używamy fachowej, naukowej nomenklatury. Natomiast dorosły odbiorca, który jest laikiem w danej dziedzinie, będzie chciał nas wysłuchać, jeżeli w naszym dyskursie odkryje jakąś wartość dla siebie. Na przykład będzie dzięki temu w stanie oszacować, czy sam ma celiakię. Nieleczona celiakia objawia się obniżoną tolerancją na gluten. Jeżeli spożywasz gluten i masz objawy alergii pokarmowej, to jest to znak, że należy poddać się diagnostyce w kierunku celiakii. Jak widzicie, ten sam temat wymaga całkowicie innej aranżacji w zależności od odbiorcy. Doskonale obrazuje to ćwiczenie 5 Levels, w którym eksperci proszeni są o zreferowanie tematu swoich badań naukowych 5 różnym odbiorcom. Przeprowadzają oni rozmowy z dzieckiem, nastolatkiem, licealistą, studentem oraz ekspertem. Link do ćwiczenia 5 Levels znajdziecie w materiałach dodatkowych do dzisiejszego odcinka. Jeśli tutaj ze mną jesteście, to prawdopodobnie macie już sprecyzowany temat, o którym chcielibyście komunikować światu. To, co należy zrobić teraz, to opakować ten temat w odpowiednią narrację. Aby to dobrze zrobić, należy poszukać odpowiedzi na tych kilka zagadnień, które teraz wymienię. Po pierwsze, do kogo chcecie kierować swoje filmy oraz czym charakteryzuje się grupa Waszych odbiorców? Po drugie, jak mówić do swoich odbiorców, aby zostać przez nich zrozumianym? Po trzecie, jak mówić do swoich odbiorców, aby zostać przez nich wysłuchanym? Aby odpowiedzieć na pierwsze pytanie, wyobraźcie sobie pustą salę wykładową, w której zaczynacie udzielać wypowiedzi na Wasz temat. W przypadku możliwości, jakie stwarza internet, Waszymi potencjalnymi słuchaczami jest cały świat. W trakcie trwania Waszego wykładu sala będzie pomału zapełniała się słuchaczami. Zastanówcie się, czym charakteryzują się osoby, które chcielibyście zatrzymać na sali wykładowej jak najdłużej. Czy są to specjaliści, czy laicy? W jakim języku mówią Wasi słuchacze? Co kierowało nimi, że weszli na tę salę?
Jakie korzyści odniosą z tego, że wysłuchają Waszego wykładu? Jakie potrzeby ma ta grupa? Im więcej takich pytań sobie zadacie, tym lepiej. W wykonaniu tego ćwiczenia bardzo pomocne będzie sporządzenie persony Waszego odbiorcy. Persona jest elementem stosowanym w myśleniu projektowym Design Thinking. Więcej o personie dowiecie się z filmu Magdy Jagielskiej. W materiałach Magdy gotowy jest również do pobrania szablon z kanwą do sporządzenia persony Waszego odbiorcy. Zachęcam Was do udzielenia jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi z kanwy. Dzięki temu jak najbardziej szczegółowo określicie obraz Waszego odbiorcy. Im lepiej to zrobicie, tym trafniej będziecie mogli odpowiedzieć na potrzeby tej grupy, konstruując narrację swojej wypowiedzi. Jeśli jesteście jeszcze na rozdrożu i nie do końca sprecyzowaliście, do kogo chcecie kierować swoje treści lub nie odnaleźliście jeszcze swojego naturalnego tematu jako mówcy, wykonajcie ćwiczenie 5 Levels. Zreferujcie temat swoich badań lub swojej ekspertyzy 5 różnym odbiorcom, analogicznie do ćwiczenia 5 Levels. Wykonanie tego ćwiczenia pozwoli Wam sprawdzić, w jakiej odsłonie narracyjnej czujecie się najlepiej i czy jest ona spójna z celami Waszych popularyzatorskich działań. Praktykowanie komunikowania do różnych grup odbiorców to również doskonałe ćwiczenie, które pozwoli Wam z czasem poszerzyć grono odbiorców swoich treści. Jeżeli zależy Wam na tym, aby pozyskać nowych słuchaczy lub też komunikować do grupy spoza Waszej strefy komfortu, wykonujcie ćwiczenie 5 Levels jak najczęściej. Pamiętajmy jednocześnie, że trafienie do bardzo szerokiej grupy odbiorców to jest wielka sztuka. Założenie, że chce się zostać popularyzatorem serwującym filmowe kremówki, które będą oglądane przez 3 pokolenia, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Możemy z powodzeniem założyć, że znajdziemy sobie małą niszę, w której będziemy pracować z najwyższym zaangażowaniem oraz pasją i będziemy komunikować do wąskiej grupy odbiorców. I to też jest ok, i to też jest kawał dobrej roboty. Zaadresowanie wszystkich słuchaczy jest zwyczajnie niemożliwe, ale istnieje kilka uniwersalnych strategii konstruowania narracji, dzięki którym zatrzymamy więcej słuchaczy na dłużej przy naszym filmie. Naukowcy i eksperci często zajmują się tematyką z bardzo wąskiej specjalizacji. Bywa, że tracą z pola widzenia szeroki kontekst swoich badań, a to właśnie ten szeroki obraz jest najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. Jeśli chcemy kierować nasze treści do jak najszerszego odbiorcy, musimy bardzo pilnować się, aby nie popełnić bardzo dużego błędu, czyli nie udzielać specjalistycznego wykładu laikom. Na takim wykładzie prawdopodobnie będziemy jedynymi osobami, które wiedzą, o co chodzi i które dobrze się bawią. I tutaj powraca temat znajomości potrzeb swojego grona odbiorców. Możemy zaadresować te potrzeby, używając w naszych wypowiedziach języka korzyści. Zastanówcie się, jakie potrzeby, czy to uniwersalne, czy indywidualne, posiadają Wasi odbiorcy. Co im przyświeca w momencie, kiedy zasiadają do obejrzenia Waszego nagrania. Czy będzie to nowa porcja wiedzy, wyzwanie intelektualne, przyjemność estetyczna, a może rozrywka? Warto głęboko przemyśleć ten temat i zaadresować w swojej wypowiedzi jak najszerszy zakres potrzeb swoich odbiorców. Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny to niejednorodna pod względem chemicznym grupa psychoanaleptycznych leków przeciwdepresyjnych hamujących reabsorpcję serotoniny przez neurony. Ułatwimy słuchaczom zrozumienie nas, jeśli zadbamy o słownictwo. Specjaliści i eksperci mają tendencję do używania hermetycznego, bardzo branżowego słownictwa. Z pomocą w konstruowaniu treści przychodzi w takiej sytuacji jasnopis. Jest to aplikacja, do której wklejamy swój tekst i ona określa mglistość wypowiedzi, podpowiada, które fragmenty tekstu mogą być trudne dla osób spoza branży. Żeby sprawdzić swoje tendencje do używania branżowego języka, wpiszcie fragment swojej wypowiedzi do jasnopisu. Jaki jest stopień mglistości tej treści? Czy potraficie znaleźć alternatywę dla skomplikowanych słów i zdań? Pobawcie się programem. To szalenie wzbogaca samoświadomość i warsztat językowy. W zadbaniu o warsztat językowy pomoże Wam również checklista do pobrania z materiałów dodatkowych. Jakiego słownictwa używać?
Mów prostym, nieoficjalnym językiem. Upraszczaj, wyjaśniaj, nie używaj trudnych słów. Kontroluj manieryzmy. Mów krótko i zwięźle. Widzicie już na pewno, że niełatwo jest być autorem filmowych kremówek. Kierowanie treści do każdego jest po prostu fizycznie niemożliwe. Istnieje jednak pewien uniwersalny sposób, w jaki nasze mózgi lubią się uczyć i my możemy tę wiedzę wykorzystać, konstruując narrację naszych wypowiedzi. Wiemy z osiągnięć neurobiologii, w jakich okolicznościach nasz mózg najefektywniej przyswaja nową wiedzę. Są to mechanizmy uniwersalne bez względu na wiek oraz inne cechy osób uczących się. Okolicznościami tymi chcemy zaspokoić podstawowe potrzeby naszego mózgu. Jest to potrzeba bezpieczeństwa oraz przynależności. Bez zaspokojenia tych bazowych potrzeb oddalamy się od elementu samorealizacji, do którego dążą wszyscy ludzie, na przykład poprzez edukację. Hierarchiczną strukturę ludzkich potrzeb obrazuje piramida Maslowa. Naszym zadaniem jako twórców narracji jest zabezpieczyć fundamenty tej piramidy, aby nasi odbiorcy mogli piąć się na jej szczyt po stabilnej konstrukcji. Ta wiedza to potężny wytrych do ludzkich głów. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa u naszych odbiorców osiągniemy poprzez wywieranie dobrego pierwszego wrażenia. W tym zakresie wesprze Was Mariusz Gogul w swoim odcinku o autoprezentacji. Ten element jest szczególnie istotny w przypadku kierowania swoich treści do dzieci, ale dorośli również deklarują, że lubią być nauczani tak jak nauczane są dzieci, a więc w sposób, który z jednej strony ich fascynuje, a z drugiej strony się o nich troszczy. Potrzeba przynależności to kolejny nietrywialny element, który należy zaopiekować. Dobrą praktyką jest nawiązywanie w narracji do tego, co jest nam znane i bliskie, co stworzy wrażenie, że jesteśmy wszyscy z jednego podwórka. Używajmy języka korzyści i dążenia do wspólnych celów. Uwagę naszych odbiorców przykuwają gadżety, takie jak to jelito lub ten mózg. Używanie przyjaznych, kolorowych, ciekawych rekwizytów pomaga nam osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, pomaga odbiorcy zrozumieć referowany przez nas temat. Po drugie, wprowadza to element rozrywki, która, uwaga, jest bardzo istotna i pomocna w procesie nauczania. W rozbawionym, zrelaksowanym mózgu uwalniają się potężne ilości dopaminy, a hormon ten wspomaga utrwalanie nowych szlaków pamięciowych, a więc wspomaga proces uczenia się. Aby nasze treści uczynić znanymi i bliskimi, kieruj się wskazówkami z checklisty. Jak być wysłuchanym? Wyjaśniając, korzystaj z analogii i anegdot. Wykorzystuj powiedzenia i przysłowia. Odnoś się do aktualności i popkultury. Cytuj. Wykorzystuj własne doświadczenia. Mów językiem zmysłów. Pamiętaj również, że zaangażowany mózg lepiej procesuje nowe informacje niż głowa, która jest biernym słuchaczem, do której na siłę się coś wkłada. Zatem aktywizuj swoich odbiorców. Zadawaj pytania. Mimo że nie usłyszysz odpowiedzi, to uaktywnisz słuchacza. Korzystaj z pomocy wizualnych. Wykorzystuj całe swoje ciało i przestrzeń. Parafrazuj swoje wypowiedzi. Skupienie i uwagę natomiast utrzymasz skracając wypowiedzi. Zatem mów do brzegu bez zbędnych dygresji. Trzymaj się głównego tematu. Nie skacz od sasa do lasa i nie lej wody. Zatem dbając o poczucie bezpieczeństwa i przynależności, stosując gadżety, odwołując się do pojęć znanych i bliskich, otwieramy niejako głowy naszych słuchaczy. Jeśli do tego zaangażujemy naszych słuchaczy poprzez nawoływanie do wykonywania prostych ćwiczeń, do sparafrazowania tego, co usłyszeli, poprzez zapraszanie do dyskusji czy sprowokowanie do myślenia na przykład mocnymi wejściami, wówczas nasz produkt będzie chętniej oglądany i efektywniej przybliży omawiany przez nas temat. Einsteinowi przypisuje się słowa: jeśli nie potrafisz wyjaśnić czegoś prosto, to prawdopodobnie tego nie rozumiesz. Ja dodałabym jeszcze, że prawdopodobnie za mało praktykujesz wyjaśnianie. Doskonałym sposobem na rozwijanie naszych popularyzatorskich umiejętności jest komunikowanie do dzieci. Jasno o trudnych sprawach, do czego gorąco Was namawiam i przypominam o zadaniu domowym z 5 Levels.
Praktykujcie śmiało i do zobaczenia w następnym odcinku.